Ci zgodnie z obietnicą o tym oto samochodzie. Jest to Maserati Gran Turismo. Samochód włoski. Powiem Ci, że to jest mój pierwszy samochód włoski i mam różne myśli na jego temat. Na razie Ci ogólnie o nim opowiem, a zaraz czy warto kupować, czy nie warto, co w nim takiego jest ciekawego. Samochód jest o tyle dla mnie, znaczy może dlaczego ja go kupiłem? Kupiłem go dla jego dźwięku. Zaraz pojadę w miejsce, gdzie naprawdę go słyszysz, przejdziemy przez tunel. Dźwięk ma piękny, bo to jest V8, która brzmi no po prostu zniewalająco i czymkolwiek jeździłem, to nic nie brzmiało tak dobrze jak to. Lamborghini, Ferrari, no, nie brzmi to tak dobrze. Tutaj jest, co jeszcze jest fajnego? Fajne jest to, że ten samochód został skonstruowany, w sumie robili go gdzieś od 2005. Studio Pininfarina, o ile dobrze to wypowiadam, która jest słynna, czy słynne studio jest z tego, że projektuje cudeńka i faktycznie, popatrz, samochód ma od 2007 roku jest sprzedawany i w zasadzie nic nie zostało zmienione od tej pory. Ten panel wewnętrzny jest taki, wszystko w środku jest takie samo jak w samochodach nowych. Pójdziesz do salonu, byłem akurat niedawno w serwisie i stało sobie Maserati roczne i byłem zaskoczony tym, że właśnie nic się tam nie zmieniło. Mało tego, chyba powinienem był pojechać tam, no ale nic. Mało tego, zobaczyłem cenę tamtego samochodu. Samochód kosztował prawie 700 000. Powiem Ci, że nie dałbym tyle za niego, bo wolę GTR-a, wolałbym sobie kupić Ferrari, bo według mnie to nie jest warte takich pieniędzy. Niemniej starsze samochody mają bardzo przyjemną cenę i mówiłem w którymś tam nagraniu, że dla mnie problem z Maserati jest taki, że nie jedzie, bo on faktycznie nie jedzie, tylko że on nie został stworzony do tego, żeby się nim ścigać, bo jest to, jak sama nazwa wskazuje, Gran Turismo, czyli do wygodnego przemieszczania się z punktu A do punktu B i ten głos silnika, nic więcej. To jest też o tyle ciekawe, że jak jadę na przykład GTR-em przez miasto, specjalnie GTR nie budzi uwagi przechodniów, a tym jak jadę, to po prostu wszyscy się oglądają, bo samochód jest naprawdę bardzo ładny, to po pierwsze, a po drugie tak brzmi, że no nie sposób przejść obojętnie. Jak ten samochód był konstruowany, to czerpano, no w zasadzie zrobiło to Ferrari razem z Maserati i mnóstwo tutaj części, mnóstwo podzespołów łącznie z silnikiem jest z Ferrari, z modelu 599, ale nie jestem pewien, czy silnik jest z 430 czy z 599, więc jak ktoś wie, to może napisze w komentarzu. Tu akurat jest czerwone wnętrze, no popatrz, no po prostu wygląda to pięknie. No samochód jest po prostu bardzo ładny, no. Dla mnie jest o tyle fajnie jeszcze, że ja nie lubię za dużo elektroniki w samochodzie. Tutaj tej elektroniki nie ma za dużo, więc tym bardziej mnie to cieszy. Z właściwości jezdnych może jeszcze. Ojejku, tu jest problem i dlatego samochód nie jedzie, bo wprawdzie on tam ma silnik 4,2, 405 koni, momentu obrotowego ma chyba 470 tak na oko, ale wiesz, to jest tak, jak wsiądziesz do GTR-a, przesiądziesz się do tego, to ten samochód stoi w miejscu. Oczywiście w porównaniu do innych samochodów, takich normalnych, które jeżdżą po drogach, to jest bestia, ale to nie jest samochód do tego, żeby się nim ścigać, bo tutaj hamulce, no powiedzmy, są takie sobie. Zresztą jak popatrzy się na tarcze hamulcowe, one są malutkie, to nie jest samochód stworzony do tego, żeby się nim ścigać, tylko żeby chcesz pojechać w góry, chcesz pojechać na Mazury, jedziesz sobie bez wysiłku, zresztą nawet przy większych prędkościach ma to fajnego, że ten dźwięk nie jest nachalny, bo widzisz, pojedziesz Ferrari czy pojedziesz Lambo więcej jak 100 km, to po prostu uszy ci pękają, a tutaj jest bardzo sympatycznie. Tak. Tylko z kolei jeśli chcesz wyjechać na dłuższą wyprawę, to bagażnik tutaj jest powiedzmy symboliczny. Co prawda tutaj z tyłu, może tu zrobię miejsce, żeby pokazać, z
tyłu są naprawdę pełnowymiarowe fotele, bo gdybym Cię posadził do GTR-a i kazał Ci jechać z tyłu, to byś się załamał, dosłownie, bo tam nie ma miejsca, nawet dzieci za bardzo się nie zmieszczą. A tutaj dwie dorosłe osoby całkiem normalnie sobie usiądą i całkiem normalnie mogą podróżować na duże odległości. Tylko że jeśli będziesz jechać właśnie na wycieczkę i będziesz chciał więcej z bagażu zabrać, to niestety ten bagaż wyląduje tutaj z tyłu, a nie w bagażniku, bo bagażnik jest, powiedzmy sobie, też symboliczny. A zaraz będzie fajny tunel, o ile do niego dojedziemy, bo jeszcze czerwone światło. Co jeszcze może być dla Ciebie, gdybyś chciał kupić taki? Powiem Ci tak, gdzie tu problem jest? O, tutaj popatrz, tu problemem jest spalanie. 16 litrów średnie spalanie i w zasadzie nie da się zejść niżej, chyba, no nie da się zejść niżej, przykro mi. Więc jeśli potrzebujesz samochód ekonomiczny, to nie da się. Znaczy da się, tylko trzeba wiedzieć, że no, nie jest to tani samochód. Ale jeśli na przykład porównuję do GTR-a, to jest taniej, bo GTR pali więcej, tylko że GTR-em nie da się jechać wolno i to jest inna sprawa. Problemem tutaj tak naprawdę są koszty serwisowe. Co prawda on się za bardzo nie psuje. Jak ja go kupiłem, w sumie nie zepsuł mi się ani raz, tylko musiałem jedną część wymienić i na tą jedną część czekałem 3 miesiące, tak? 3 miesiące. Trudno jest o części zamienne, więc trzeba z serwisu ściągać te części, które idą z Włoch. Ja czekałem na tą część, na wachlarz dokładnie. Czekałem 3 miesiące i ten wachlarz kosztował, o ile pamiętam, ponad 3000 zł. Więc jak już coś się zepsuje, to jest drogo. Ale to okej, to nie jest samochód dla ludu, powiedzmy, tylko jest to samochód, no jest to kawał samochodu, bo nowy ten samochód kosztuje prawie $500 000, więc no części sporo kosztują. O! Wjeżdżamy do tunelu, to może ja troszkę otworzę okna i zobaczysz, co tu jest fajnego w tym samochodzie. Dla osób, które lubią takie rzeczy, rewelacja. Wierz mi, mało jest takich samochodów, które by coś takiego robiły. Ja wiem, że wiele osób się na przykład zachwyca Mustangiem, bo Mustang też robi trochę hałasu, ale wierz mi, ten hałas w Mustangu to jest naprawdę prymitywny w porównaniu do tego, jak to brzmi. A na pewno zdarzyło Ci się spotkać Maserati gdzieś na ulicy, raczej usłyszeć, więc wiesz, o czym mowa. Chyba tyle, co bym Ci mógł powiedzieć na jego temat. Tak, to jeszcze a propos tego samochodu. Wiem, że teraz liczycie na konkurs i na nagrody. Tym samochodem będzie można się przejechać w tym filmiku, który będzie widać właśnie, jak skończę opowiadać. 11 sierpnia zapraszam do Krakowa. Zresztą jak ostatni raz zrobiłem tą imprezę, gdzie można było się przejechać tym samochodem pod Poznaniem, to ten się cieszył największym zainteresowaniem. Mniej osób jeździło GTR-em, czyli innymi samochodami, jakie tam przywiozłem, a na więcej osób chciało właśnie tym się przejechać. Tylko powtórzę, dla mnie jest to fajny samochód właśnie do miasta, do spokojnego przemieszczania się od punktu A do punktu B, ale to nie jest samochód do ścigania się. To teraz obejrzyj filmik, który zapowiedziałem. Hej! To, co tutaj zorganizowaliśmy, to jest możliwość przejechania się sportowymi i supersportowymi samochodami po torze w bezpiecznym miejscu.
tak żeby miał każdy z tego frajdę. Mieliśmy do dyspozycji Mitsubishi Lancera Evolution 10. Sam dzisiaj zrobiłem kilkanaście co-drive'ów, więc też można przyjechać, zobaczyć jak wygląda jazda od środka ze mną. Samochód daje ogromne możliwości, dlatego że jest w pełni przygotowany do profesjonalnego ścigania się. Mieliśmy do dyspozycji BMW M2, znowuż samochód z innej gamy, tylnionapędowy, bardzo mocny, kultowy samochód, którym również możecie zasiąść za kierownicą i spróbować swoich sił, zobaczyć jak tylnionapędowy samochód prowadzi się po torze. Oraz Maserati Gran Turismo, świetny samochód w idealnym kolorze, biały, czerwona skórka w środku. Można było powiedzieć, że idealny wóz dla pań, ale jednak mężczyźni też się fenomenalnie w tym odnajdywali. Będziemy mieli już niebawem kilka nowych, fajnych, ciekawych samochodów, którymi też będzie można się przejechać. Każdy, kto ma ważne prawo jazdy, może przyjechać. Rezerwuje przez internet, my wysyłamy voucher, jeśli ktoś chce voucher w formie fizycznej, czyli żeby móc komuś dać podarunek, nie ma problemu, wysyłamy taki pocztą i można komuś dać na prezent, czy to wieczór kawalerski, imieniny, urodziny, genialny prezent. Zobacz, to są minusy Maserati. Jak jest śnieg, jest droga taka jak jest, napęd na tył i spora moc daje taki efekt, że dowolnym samochodem z przednim napędem objedziesz Maserati na każdy możliwy sposób, no i nic nie zrobisz.